Witam i dzisiaj Was zapraszam na wspólne przygotowywanie ciasta drożdżowego pod owoce mrożone. Jeszcze nie wiem, jakie owoce wezmę. Już Wam mówię, co potrzebujemy. 3 szklanki mąki pszennej, pół szklanki cukru, już mam tutaj wsypane pod spodem. Do tego mam pół szklanki ciepłego mleka, rozpuściłam drożdże, pół szklanki oleju, cukier wanilinowy lub taki wanilinowy nieduży lub kilka kropli z większego i 2 całe jajka. I to sobie za chwilę wszystko dodaję tutaj, zagniatam ciasto i odstawiam do wyrośnięcia na godzinę, półtorej. Ma podwoić swoją objętość i my się będziemy widzieli później. Pokażę Wam oczywiście, jak będzie już zagniecione. Myślę, że sobie każdy poradzi. Wszystkie składniki tutaj dodać do miski i zagnieść ciasto. A i chyba zapomniałam powiedzieć, drożdży 5 dekagramów drożdży świeżych. Chyba zapomniałam powiedzieć. Zresztą poza tym, jakbym coś zapomniała, to tam przepis będziecie mieli w opisie. I tak, ciasto już mam zagniecione, fajne, mięciutkie. Teraz go przykryję i odstawiam, ma podwoić swoją objętość. To ja go teraz przykryję i tu już Wam mówię. Na kruszonkę, którą będziemy posypywać nasze wybrane owoce. Zależy, kiedy robicie, w sezonie czy poza sezonem. Możecie używać mrożonych, możecie używać świeżych. I na kruszonkę dam pół margaryny, pół kostki margaryny. Kostka 250 gram, pół szklanki cukru, szklanka mąki pszennej i dałam kilka kropel aromatu cytrynowego. Można dać inny, można dać cukier wanilinowy. I to sobie tak zagniotę, ma być taka konsystencja sypkiego piasku, mokrego sypkiego piasku. To Wam pokażę po zagniecieniu, a to sobie już przykrywam i będziemy czekać, aż to wyrośnie. Kruszonka jest przygotowana, ma to wyglądać w ten sposób. Ja sobie teraz ją wstawiam na czas, jak będzie wyrastało ciasto do lodówki, żeby mi się tutaj nie rozpuściła margaryna. I widzimy się, jak ciasto będzie wyrośnięte, przygotuję blaszkę i tak dalej. Ciasto wygląda tak, troszkę sobie podrosło. Ja je teraz wyłożę do blachy wyłożonej papierem i też zostawiam na jakieś około 15 minut, żeby w blaszce podrosły. Wtedy dopiero będę wykładać owoce. I tak wygląda ciasto wyłożone do blaszki. Rękę sobie delikatnie zwilżyłam wodą, żeby mi się ciasto nie kleiło i teraz przykryję sobie ściereczką i na 15 minut zostawię, żeby ono tutaj troszeczkę też podrosło. Ciasto już sobie chwilę postało. I tutaj mam już przygotowane mrożone owoce. Zdecydowałam się na maliny i borówkę. Myślę, że z pół kilograma po 250 gram gdzieś tych owoców. Jednych i drugich. Łyżka mąki ziemniaczanej, żeby one nie opadły mi na dno. I tak się prezentują wyłożone moje owoce już na ciasto drożdżowe. Teraz kruszonka. Kruszonka już jest posypana. I teraz będziemy piekli. W 200 stopniach w nagrzanym piekarniku około 45 minut. Każdy piekarnik piecze inaczej. Po upieczeniu prezentuje się w ten sposób ciasto świeżo wyjęte. Zaraz go posypuję cukrem, pudrem i na razie go tak zostawię, jak jest, po prostu, żeby ono mi z pół godziny przestygło. Potem sobie obkroję nożem boki, bo wiadomo, ciasto mogło się przykleić, i otworzę tortownicę i będziemy czekać, aż ostygnie, będziemy próbować. I już jest bardzo późny wieczór, doświetlam się lampą i tak się prezentuje moje ciasto po wystygnięciu i całkowitym upieczeniu. I już Wam mówię, jak smakuje. Owoce, jak widzicie, mi nie opadły, także jest jak najbardziej ok. Może troszeczkę go za bardzo przypiekłam od spodu, ale mam pewność, że nie jest po prostu surowe. Możecie dać 5 minut mniej, czyli 40 minut
w 200 stopniach, ale mi to nie przeszkadza, jest fajne ciasto mimo wszystko. Smaczne, także jak najbardziej polecam. Przepis oczywiście tradycyjnie w opisie, a ja się żegnam. Pa!